Jakieś 15 lat temu przyszło do mnie dziecko z kilkoma kilogramami kawy, żeby mi ją sprzedać. Na nieszczęście byłem wtedy bez grosza przy duszy. Obiecałem mu, że następnym razem mu zapłacę, bo żaden ze mnie duży biznesmen z kontem bankowym, a jedynie drobny farmer. Odwrócił się, odszedł i zaczął płakać. Uwielbiam kawę. Pić oczywiście. Do niedawna niewiele o niej wiedziałam, poza tym, że mi smakuje. Wyjeżdżając na tak długo, stwierdziłam, że muszę mieć możliwość zrobienia sobie kawy w mieszkaniu, a nie za każdym razem chodzić do kawiarni. Dlatego zabrałam ze sobą Aeropress i młynek ręczny. A robiąc research atrakcji i miejsc do odwiedzenia w Nepalu, zaznaczyłam też kilka potencjalnych palarni kawy. Potencjalnych, bo tutaj nie wszystkie miejsca z Google Maps istnieją w rzeczywistości. Poszliśmy do palarni kawy w Pokarze, kupiliśmy kawę w ziarnie i zaczęliśmy rozmawiać z właścicielami. Zaproponowali, żebyśmy w weekend pojechali na farmę kawy do ich znajomego. Wyjechaliśmy na farmę, nazywają to farmą kawy i jesteśmy gdzieś, gdzie zabrali nas nasi znajomi z palarni. Nie wiem, czy będziemy tutaj odbierać jakieś zbiory, prawdopodobnie tak. Droga była dosyć hardkorowa, ale jakoś dało radę na tym skuterku, więc idziemy zobaczyć, o co tutaj chodzi. Gorąco, prawda? Pan chyba aktualnie praży kawę, więc zobaczmy, jak to wygląda. So you are checking here if it's okay, yeah? We are checking color Okay. side. Okazało się, że spotkaliśmy tutaj człowieka, który zajmuje się produkowaniem kawy od ziarna do filiżanki od 22 lat i jest chyba najbardziej znany w Pokarze. Mamy teraz okazję z nim porozmawiać, a najpierw wypijemy wspólną kawę. Czy mógłbyś proszę przedstawić się i opowiedzieć nam swoją historię, historię swojej firmy, ponieważ nie spodziewaliśmy się spotkać tak doświadczonego producenta kawy jak ty. Namaste, miło mi was gościć na mojej skromnej farmie. Nazywam się Bishwo Bandhu. Pracuję z kawą od ponad 2 dekad. I'm working since more than 2 decades. Bishwu nie tylko opowiedział nam swoją historię, ale także pokazał farmę i proces zbioru i przetwarzania kawy. Ja czułam się jak w Disneylandzie. Od jakiegoś czasu marzyłam, żeby kiedyś zobaczyć plantację kawy, zbiory. Nawet nie przeszło mi przez myśl, że zobaczę to wszystko w Nepalu. Farma mieści się na wzgórzu, pół godziny drogi skuterem z Pokary. My name is Priyanka. My name is Arankan. My name is Sishti. My name is Sagar. Nice to meet you guys. Bye bye. Ukończyłem studia prawnicze. Próbowałem robić w tym biznes, ale nie dawało mi to wystarczającej satysfakcji. Wtedy podjąłem próby uprawy kawy na ziemi mojego ojca. Mój ojciec już wtedy, prawie 50 lat temu, miał za sobą pierwsze próby z posadzeniem kawy. Myślę, że jest pierwszym człowiekiem na tych ziemiach, jak okiem sięgnąć, który ją tutaj posadził. Uwielbiał ją, ale nigdy nie widział, jak rośnie. Pewnego dnia przywiózł świeże nasiona kawy, posiał je, a te zaczęły kiełkować. Ale nie miał wtedy pojęcia, jak ją uprawiać, jak przygotowywać do spożycia, bo zasadniczo w Nepalu rynek kawy nie istnieje, a na pewno nie istniał w tamtym czasie. Nasza kultura oparta jest o herbatę. Jak pewnie zauważyliście, przychodząc do kogoś, zostaniecie powitani filiżanką herbaty. Jest to zapisane w naszej kulturze. Rozpoczęcie działalności związanej z kawą nie było zatem prostym zadaniem. Kawa obradzała, ale nie istniał rynek. Ludzie nie znali kawy. Znamy się na ryżu, wiemy o nim wszystko, ale to nie jest kawa. Ludzie, którzy mieli się nią zajmować, potrzebowali najpierw szkolenia, wskazówek, jak mają się obchodzić z nową na tych ziemiach rośliną. Kawowce to zielone krzewy i drzewa, których owoce podczas dojrzewania zmieniają kolor z zielonego na ciemnoczerwony lub w przypadku niektórych odmian żółty lub pomarańczowy. Czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy to wszystko się zaczęło? W roku 1938 pierwsi Nepalczycy podjęli próby uprawy kawy, a więc wszystko zaczęło się mniej więcej 80 lat temu. Kawa powoli zaczęła rodzić owoce, rynek drobnymi krokami zaczął istnieć z niczego. Ojciec zaczął uprawiać krzewy, kawa zaczęła rodzić, ale on oczywiście nie miał kompletnej wiedzy o całym procesie produkcji czy dystrybucji. Z tego co mówisz, rozumiem, że zagrzebał ziarna kawy w ziemi, wziął ręce pod bok i pomyślał sobie, co dalej, to się zobaczy. Dokładnie.
Miał teraz dużo kawy, był szczęśliwy. Zbierał kawę, wypalał ją prostymi metodami na ogniu, ale były to procesy dość prymitywne. Opijaliśmy się więc kawą, zastanawiając się, co dalej. W tym czasie ukończyłem studia. Nie mieliśmy wtedy takich wygód jak choćby elektryczność. Ojciec był pracownikiem na etacie rządowym. Rano wyjeżdżał do Pokary, wieczorem wracał, następnego ranka znowu wyjeżdżał. Tak jak i teraz, wszędzie dookoła mieliśmy od groma pomarańczy. Jak widzisz, rosną wszędzie. Nigdy nie było żadnego problemu z ich sprzedażą. Oczywiście klientów na kawę ani widu, ani słychu. Wszyscy piją herbatkę. Wraz z moimi 3 siostrami, jako młodzi ludzie chodziliśmy do szkoły. Moja mama zostawała wtedy sama. Mieliśmy bawoły, krowy, jednym słowem standardowa gospodarka. Moja mama myślała sobie wtedy, na co nam ta cała kawa? To nie jest ryż, nie najemy się tym. Nie potrafimy jej sprzedać. Po co my ją właściwie uprawiamy? Uprawa kawy to wszak ciężka praca. Zbiory, suszenie, palenie, ciężka praca. Nie mieliśmy wówczas wszystkich tych zabudowań, ten gospodarczy budynek, który jest za nami, zbudowaliśmy dopiero później. A przecież mieliśmy gospodarskie obowiązki, nie tylko przy kawie, ale też przy ryżu, zwierzętach itd. Mama była przekonana, że powinniśmy się pozbyć kawy. Pewnego dnia wzięła sprawy w swoje ręce. Wstała i wycięła dużą ilość krzewów, które udało nam się wyhodować do tej pory. Ojciec wrócił z pracy wieczorem, było już ciemno. Wcześnie rano wyszedł na górkę, którą widzisz obok. Spojrzał w dół i zobaczył spore ilości ściętych krzewów kawowca leżących na ziemi. Zrobił się naprawdę wkurzony. Rozzłoszczony pytał: czemu ścięłaś te krzewy? To moja ciężka praca. Mama odpowiedziała: co my zrobimy z tą kawą? Nie możemy jej sprzedać, mamy przez nią kupę roboty. Jeśli wyhodujemy więcej pomarańczy, to przecież sprzedamy je bez większego wysiłku. Nie możesz ich nigdy więcej ściąć. Tata odpowiedział. Przez jakiś czas dyskutowali na ten temat. Każdy chciał zostać przy swoim. Kilka dni później mieliśmy gości. To byli obcokrajowcy. Tak jak to mamy w zwyczaju, powitaliśmy ich słowami hello, namaste, welcome in my home, witajcie w moich progach. Goście zauważyli nasze krzewy kawy, które były akurat pokryte czerwonymi owocami, czyli takimi, które są gotowe do zbioru. Zrobiliśmy im naszyjniki, girlandy z kwiatów kawowca. Bardzo im się to spodobało. Zastanawiało mnie, dlaczego tak podobają im się kawowe naszyjniki. I dzięki rozmowie z nimi zrozumiałem, jak rozwinięty jest rynek kawy chociażby w Indonezji. Pojąłem, że nawet zwiększając ilość kawy, jaką jesteśmy w stanie wyprodukować, możemy próbować sprzedawać ją właśnie na zagranicznych rynkach. Podbudowało mnie to i zająłem się tworzeniem farmy kawy na poważnie. To było 22 lata temu. Wow. Zbiory kawy prowadzone są ręcznie, nie niszcząc rośliny, lub mechanicznie, w których duża część rośliny ulega zniszczeniu. Tutaj w Nepalu większość upraw to nieduże ekologiczne gospodarstwa, gdzie zbiera się kawę ręcznie i nie używa się żadnych chemicznych środków. No i taka robota. Tak powstaje kawa. John is busy in harvest. Czyli wtedy postanowiłeś wejść w ten biznes z zapałem. W jakim wieku wtedy byłeś? Dokładnie, masz rację. Wtedy podjąłem ryzyko i zacząłem sadzić nowe krzewy. Miałem wtedy między 40 a 45 lat, nie pamiętam dokładnie. Wystartowałem z moim biznesem. Oprócz ziaren, które sam wyhodowałem, skupowałem kawę od innych farmerów w okolicy, którzy w podobnym czasie poszli w nasze ślady i byli w stanie uzyskać pewne niewielkie ilości. Pakowałem to wszystko na plecy, typowo w nepalskim stylu, i szedłem do Pokary, żeby ją sprzedać. Nie było tutaj wtedy dróg ani autobusu, który mógłby mnie podrzucić. To była wypalona kawa? Nie, to była surowa, czerwona kawa, świeżo zebrana. Sprzedawałem ją na rynkach w mieście. Znajdowali się tacy, którzy przerabiali ją dalej. Z czasem nabrałem przekonania. Skoro inni mogą kontynuować proces przetwarzania, wypalania tej kawy, to dlaczego ja nie mogę spróbować? Zacząłem kombinować. Zwozić niezbędne narzędzia i urządzenia, chociażby takie jak to, którym oddziela się mechanicznie pulpę, czyli skórkę od ziarna, które tkwi wewnątrz. Jak udało ci się połączyć kropki, nauczyć się całego tego procesu? Chodziłem, pytałem, szukałem ludzi, którzy pracują w branży kawowej. Pracowałem nad własną siecią kontaktów, ludzi, od których mogę się czegoś dowiedzieć. Zapisałem się do Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Zajmujących się Promocją Kawy. Wspólnie z nimi zrobiliśmy pewien projekt, który z czasem pozwolił mi poszerzać wiedzę na temat uprawy, przetwarzania kawy, zarządzania produkcją. Wykorzystałem swoją szansę, żeby zbudować wiedzę na ten temat.
I postanowiłem wykorzystać tę wiedzę w praktyce tutaj, rozwijając własną farmę kawy. Zawsze lubiłem uczyć się nowych rzeczy. Badałem więc temat głębiej, zacząłem uczyć się smaku kawy, ulepszania uprawy, zwiększania plonów. Wtedy pewnie zacząłeś dzielić się wiedzą z innymi. Zgadza się. W stowarzyszeniu zacząłem prowadzić szkolenia. Z czasem zyskałem status inspektora ICS. Jest to skrót od Internal Control System, czyli wewnętrzny system kontroli. Stowarzyszenie organizuje producentów kawy w grupy lokalne, a inspektorzy dbają o jakość wytwarzanej kawy, unikanie błędów, poszerzanie wiedzy swoich członków, przepływ informacji. Check and balance. Ty coś wiesz, ja coś wiem. Wymiana informacji. W ten sposób powstał mój kawowy biznes. Mam tutaj swoją niewielką palarnię kawy, jednocześnie dzielę się doświadczeniem, pomagam ludziom na tym obszarze rozwijać się w tej branży. Jestem szczęśliwy. Ten chłopak to mój student, pobierał mnie nauki. Miewałem uczniów już wcześniej, jednak z powodu napięć politycznych, jakie czasem występują w Nepalu, najczęściej nauki trzeba było przerywać, bo musiałem wtedy odłożyć biznes kawowy. W tym momencie jestem całkowicie poświęcony sektorowi kawowemu. Wszystko ma się ku dobremu. Twoja historia to opowieść o odwadze, ryzyku zrobienia czegoś od podstaw. Określiłbym cię jako kawowego pioniera na tych terenach. Dziękuję, to bardzo miłe słowa. Faktycznie promowanie kawy to idea, która mi przyświeca. Nasza nepalska kawa jest najlepsza na świecie, a przynajmniej gwarantuję, że jest wyjątkowa. Jeśli mi nie wierzysz, poczytaj w internecie. Wśród najlepszych kaw na świecie, takich jak włoska lawatca, kawy meksykańskie, etiopskie, jamańskie itd., nepalska jest wraz z nimi w ścisłej czołówce najbardziej docenianych kaw na świecie. To niesamowite. I warto też powiedzieć to, że masz to na piśmie. Przed nami na stole leżą certyfikaty, w których posiadaniu jesteś. Mam teraz spróbować świeżej kawy, takiej prosto z drzewa. Mówią, że słodka. Nie mam pojęcia, jakiego smaku się spodziewać. Naprawdę słodka. Okej, mam 2 połówki. Myślę, że możemy z tego zrobić specjalny rodzaj kawy. Prosto z moich ust. Wyróżniamy 3 metody obróbki kawy. Na sucho, na mokro i honey proces, ale nie ma to nic wspólnego z dodawaniem miodu do kawy. Metoda na sucho to najstarsza z metod, najtańsza i najprostsza, ale jednocześnie najbardziej pracochłonna i czasochłonna. Owoce układamy na matach i suszymy je na słońcu przez 2-3 tygodnie. Miąższ zamienia się w wysuszoną skórkę, którą trzeba później zdjąć. A tutaj w koszyku suszy się kurkuma, wykorzystywana ze względu na swoje właściwości lecznicze. Myślisz, że wpływ na wyjątkowość kawy z tego regionu może mieć to, że rośnie dość wysoko nad powierzchnią morza? Wszak znajdujemy się właśnie na himalajskim przedgórzu. Siedzimy w cieniu dorodnych bananowców, ale przecież znajdujemy się na wysokości grubo powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Nie mylisz się. Gatunek tutejszej kawy jest określany jako Highland Specialty Coffee. Kawa o charakterze górskim. Właśnie przez ten himalajski klimat. Zresztą sam masz za sobą trochę wędrówki po Himalajach. To właśnie ten wyjątkowy klimat. Przez bliskość gigantycznych gór klimat jest stosunkowo chłodny jak na ten skrawek świata. Jest to pewna zawiłość, która polega na tym, że kawa naturalnie występuje w pewnej odległości od tego miejsca. Niczym będąc w środku okręgu, gdzie kawa występuje wszędzie dookoła. Tutaj klimat jest wyjątkowy w stosunku do większości tamtych miejsc. To czyni naszą kawę wyjątkową na skalę światową. Drugim czynnikiem jest to, że mamy tutaj bardzo obfitą bioróżnorodność. Nie uprawiamy tutaj kawy w sposób plantacyjny, a w sposób, który jest nazywany uprawą ogrodową. W bezpośredniej bliskości innych roślin, niczym w ogrodzie. Nie jest to produkt masowy. Ponadto pracują tutaj tylko lokalni mieszkańcy. Wspieramy przez to także lokalną społeczność. Niełatwo tutaj o pracę, ludzie w całym Nepalu są zależni od upraw. Ta kawa jest tutejsza, nepalska do kości. Robimy to po swojemu. Tak więc sektor produkcji kawy daje tutejszym ludziom perspektywy, nadzieję na lepsze, bo produkujemy coś, co jest naprawdę dobrej jakości.
Zapotrzebowanie na naszą kawę rośnie z dnia na dzień. Nie produkujemy dużo, ale możemy bez problemu sprzedać wszystko, co uda nam się wyprodukować za dobrą cenę. Coraz więcej ludzi nas odwiedza, docenia to, co robimy. To, czym zajmujemy się teraz, to propagowaniem produkcji kawy wśród naszych ludzi. Uczymy ich fachu, pomagamy w uprawie, ale również dajemy im gwarancję, że kupimy ich produkt. To bardzo istotne. Dajemy im ten komfort. Komfort, którego nie miał twój ojciec. Oj tak, masz absolutną rację. Gdyby tu był, byłby bardzo szczęśliwy. Zobaczyłby, ile kawy teraz sprzedajemy. Zobaczyłby, że rosną nam młodzi biznesmeni. Że przyjeżdżają do nas ludzie tacy jak ty. Zrobić na ten temat jakiś dokument. Myślę, że staram się zrobić co mogę dla Nepalczyków. Metoda na mokro jest krótsza, ale kosztowniejsza. Miąższ oddzielany jest mechanicznie, potem ziarna moczy się w wodzie i poddaje procesowi fermentacji. Aby pozbyć się lepkiej warstwy wokół ziarna, od której nazwę wzięła trzecia metoda, honey, która jest połączeniem metody suchej i mokrej, a ta lepka warstwa dookoła ziarna przypomina konsystencję miodu i od niej wzięła się nazwa. Po prawej suszą się ziarna z procesu na mokro, a po lewej na sucho. A tutaj mamy jeszcze ziarna z procesu mieszanego, gdzie pierwsza warstwa, skórka owocowa, została zdjęta mechanicznie, a teraz suszą się, żeby można było zdjąć pozostałe warstwy. Z mojej perspektywy robisz niesamowitą robotę dla tego kraju. Robisz coś więcej niż kawę. Budujesz lokalną społeczność. To prawda, mam też związaną z tym pewną małą anegdotę. Jakieś 15 lat temu przyszło do mnie dziecko z kilkoma kilogramami kawy, żeby mi ją sprzedać. Na nieszczęście byłem wtedy bez grosza przy duszy. Obiecałem mu, że następnym razem mu zapłacę, bo żaden ze mnie duży biznesmen z kontem bankowym, a jedynie drobny farmer. Odwrócił się, odszedł i zaczął płakać. Po chwili podszedłem i zapytałem, dlaczego płacze. W pewnej chwili powiedział, że musi kupić zeszyty do szkoły, a mama powiedziała, że kupi je sobie, jak sprzeda tę kawę. Spróbuj sobie wyobrazić, jak się w tym momencie czułem. Poszedłem do naszych sąsiadów, wziąłem drobną pożyczkę i wręczyłem dzieciakowi jego zapłatę. Pamiętam radość tego dziecka, jakby to było dzisiaj. Ten dzieciak zrozumiał wtedy ideę stojącą za uprawą kawy. Dostał uczciwą zapłatę. Gdyby tak się nie stało, nie kupiłby tych zeszytów. Nauczyciel ukarałby go, a poza tym uzyskał wiarę, że uprawa tej kawy pomaga mu w uzyskaniu wykształcenia. Tak właśnie staram się pomagać ludziom, a to nabiera tempa. Jestem z tego dumny. Jesteś dla mnie człowiekiem z wizją. Myślę, że coś w tym jest. Jestem marzycielem. Teraz jestem też szczęśliwy dlatego, że mam dochody, które mogę przeznaczyć na dalszy rozwój tej branży, na wspieranie lokalnych farmerów, mogę szkolić ludzi. Smaki na kawę zmieniają się. Po espresso, americano, teraz nadchodzi moda na drip. A ja jestem w stanie za tym nadążyć. Rynek domaga się nowych smaków. Rynek nigdy nie chce się cofać. Ludzie zawsze szukają czegoś nowego. Tacy jesteśmy. Taka nasza ludzka natura. No więc ludzie nie szukają już espresso czy americano. Chcą czegoś świeżego, a my mamy coś świeżego. Rynek i ciekawość kawy cały czas ewoluują. Moja firma ma pewien slogan. To nasze motto, które brzmi Feeling is better than understanding. Poczucie jest lepsze niż zrozumienie. Przyjechałeś do Pokary, ale postanowiłeś przyjechać właśnie tutaj, wysłuchać mojej historii, dotknąć tego, co z nią związane. Twój rozum pracował nad poznaniem tego otoczenia, ale mam nadzieję, że teraz także twoje serce bierze udział w procesie poznania tego miejsca. Jest w tym coś? Oj, bez wątpienia, masz rację. Myślę, że rozumiem głębiej motto twojej firmy, skąd wypływa. A jeśli chodzi o kawę, to moja wiedza jest wprost przeciwna do twojej, natomiast twoja historia, udział w stworzeniu całkowicie nowej gałęzi rozwoju w tym kraju, który tak tego potrzebuje, jest inspirująca. Dziękuję. Po przyjechaniu na farmę zostaliśmy bliżej wypalającego kawę, a po wywiadzie zapakował nam ją przy pomocy jednej ze swoich starych, klasycznych maszyn. Zobaczcie, jakie świetne urządzenie. Zgrzewa paczkę, zamykając ją i jednocześnie wybijając numery telefonów do właścicieli. Here is our phone number also. Okay. Nobody can duplicate our. Próbowałam już kaw z różnych miejsc świata i jak na razie ta kawa z Nepal Blue Mountain smakowała mi najlepiej. Jesteśmy u naszych przyjaciół w palarni kawy i spróbujemy pokazać proces palenia, jak to się odbywa.
Więc na razie pierwsze co, to odmierzamy 3,5 kg kawy gotowej do palenia. Ziarno po zdjęciu tej ostatniej osłony podczas procesu przetwarzania jest zielone. Wpływ na jakość i smak kawy ma zarówno proces zbioru kawy, obróbki ziaren, miejsce pochodzenia, ale też jej wypalanie. Najlepszy smak i aromat ma kawa świeżo palona, a im dłużej leży, tym więcej aromatu traci. Kawa z marketów jest często palona na kilka tygodni, a nawet miesięcy wcześniej. A i pan to, co robi tutaj na laptopie, prosił, żeby nie nagrywać, bo laptop podłączony do tej maszyny profiluje sposób, w jaki wypalają tę kawę. To jest Okej, to teraz jest pierwszy proces, który trwa około 8 minut i pierwszy etap suszenia ziaren. Po jakichś 8 minutach mają się stać ciemne, na razie są zielone. Stosuje się różne stopnie palenia kawy w zależności od tego, w jaki sposób będzie później przygotowywało się kawę. My dzisiaj wypalamy w stopniu medium do espresso. No więc podgrzewamy gazem z butli. To jest jakiś tam bęben, który się kręci. Ziarno już zmienił jej kolor, ewidentnie ciemnieją. A wilgoć jest odprowadzana tym kominem. Można słyszeć, jak zaczynają pękać ziarna. Słychać, nie wiem, czy wy to słyszycie, ale słychać to. Czyli już jest w tym momencie średnio palona. So what we gonna do? Why we put this coffee down there? Cooling, for cooling. Okay, Because the temperature of the coffee is too hot, yeah? Okay, czyli teraz wchodzimy. Cool down. Okay. When it's already cooled down, so it's ready for, yeah, it's ready for drop. One minute. Czyli w pierwszej kolejności prażymy ziarna, potem chłodzimy je i teraz przesypujemy do pojemnika. Kawa jest gotowa do spożycia po 24 godzinach od momentu palenia i najwięcej aromatu ma do 14 dni. Naszło mnie w trakcie twojej opowieści przemyślenie, że dla nas, ludzi z zachodniego świata, w sytuacji, gdzie więcej niż tutaj przestrzeni jest już nasyconej, pozostaje coraz mniej okazji, żeby odkrywać w sobie tę ludzką naturę do tworzenia, poznawania i odkrywania tego, co za horyzontem. Twoja historia budzi we mnie to poruszające uczucie. Myślę, że każdy może wyciągnąć jakiś morał z tej historii dla siebie. Dla mnie osobiście przywraca to wiarę w ludzi, którzy potrafią pójść swoją drogą, przecierać szlaki, zrobić coś w życiu po swojemu. Wyobrażam sobie Biszwo, naszego farmera, który siedzi o zachodzie słońca swojego życia z filiżanką kawy, patrząc na swoją plantację, słuchając z prostego, starego radia utworu Franka Sinatry I did it my way. Zrobiłem to po swojemu.